Cześć, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Dzisiaj powiem o tym, co to jest ten role model, 6 w Human Design. Role model występuje jako cecha w wielu miejscach, w tak zwanych typach osobowości, można powiedzieć, w Human Design, na przykład 4-6, przykładowo, tam jest 6. 4 to jest oportunista, czyli ten, który umie skorzystać z okazji. Ale są różne typy i 6 generalnie jest to osoba, która według Human Design już nie musi się aż tak bardzo starać o życie, ponieważ już ta dusza przeżyła ileś doświadczeń i jest doświadczona i jest na odpowiedniej pozycji. No i tak można by się zastanawiać, no taka dusza, no to ona tak powinna już tyle wiedzieć, tyle umieć i tak dalej. Można powiedzieć, że taki przewodnik duchowy mógłby być z takiej duszy, prawda? A tutaj okazuje się, jak moje doświadczenia i przemyślenia pokazują, że niekoniecznie. I mam takie 3 przykłady 3 osób, którzy mają tą 6. I teraz tak, pierwsza osoba, która dużo w życiu osiągnęła, zrobiła karierę, doszła do dużych pieniędzy, no, na swoje możliwości dużych. I co ciekawe, wymyśliła sobie właśnie, że ona będzie dawać rady innym ludziom. A jak ktoś źle żyje, jak komuś się nie powodzi, no to postawa tej osoby jest, no ale powinieneś się mnie zapytać, powinieneś się mnie poradzić. Natomiast, jakby to powiedzieć, w stosunku do nowoczesnej psychologii, to niewiele ma tutaj jakby do czynienia. To tutaj mało co jest to brane pod uwagę, że ktoś może nie chcieć tak dostawać rad i tylko po prostu działać według tych rad, tak? Niestety ta osoba, mimo tego, że sama potrafi dobrze się ustawić, to ona jednak nie umie kierować innymi ludźmi. Według Human Design takimi przewodnikami, czy guide, to by byli projektorzy. Projektor może być zapytany i on na zapytanie odpowiada. Projektorowi też jest bardzo korzystne, jeżeli projektor używa pytań, czyli nie właśnie komuś daje rady, ale przemyślenia, ale pytania, żeby tamten ktoś doszedł do swoich wniosków. Projektor ma za zadanie prowadzić, ale właśnie tak, żeby nie było to sztywne, żeby to było na zasadzie zapytań, zastanowień, coś takiego. A projektor sam z siebie 6 nie jest. Może być to tak samo jak ja, na przykład 1-3. 1 to jest detektyw, a 3 to męczennik. I tutaj, jakby to powiedzieć, jest to nawet z tych 6 punktów od 1 do 6, to są nawet 1 to jest pierwszy punkt, czyli pierwsza linia w heksagramie, bo te linie od 1 do 6 to symbolizują linie w heksagramie. A trzeci to jest trzeci. Dopiero nie jest
5., nie jest 6., bo im wyżej, im większy numerek, tym według Chińczyków bardziej zaawansowany proces jest. Także można być projektorem na niskich numerkach, na niskich liniach i też można coś podpowiedzieć ludziom. To jest pierwszy przykład. Druga osoba. Wydaje się, że powinna taka osoba dobrze sobie radzić i podpowiadać ludziom, jak żyć. No dobrze. Ja zresztą mówiłem tej osobie, że ma 6 i jakby to powiedzieć, wtedy nie wiedziałem dokładnie, co ta 6 oznacza. Wiedziałem, że to jest role model do naśladowania. Natomiast ta osoba chciała ludziom pomagać i jakby tak na większą skalę nawet, bo ma dużą energię. I rzeczywiście, i obecnie robi warsztaty, pomaga ludziom, robi zajęcia, na których coś się dzieje i niekiedy fajne rzeczy się dzieją, to prawda. Natomiast, jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że ta osoba ma duże zrozumienie problemów ludzkich. Niekoniecznie. Ona jest, co prawda, bardzo silną osobą i ma bardzo silne energie i na przykład w roli egzorcysty to się super sprawuje. Super, to jest po prostu osoba, która bardzo pasuje na egzorcystę. Natomiast domyślam się, że jednak nie robi tego jakby to powiedzieć, na co dzień, czy nie zajmuje się tym zawodowo. Zajmuje się robieniem warsztatów. Wydawałoby się, że dlatego robi warsztaty, ponieważ się nauczyła żyć, no i dzięki temu tej 6 role model, no to może pokazywać, jak się żyje. No ja właśnie tak się zastanawiam, że właśnie chyba nie. Że właśnie ta 6 to jest tylko takie wskazanie, zobacz na tą osobę, tak się powinno żyć. Tak? Taka osoba dobrze żyje. Bierz z niej przykład, można by powiedzieć, także nam Human Design mówi. Bierz z niej przykład, ale niekoniecznie słuchaj, co ona mówi do ciebie i niekoniecznie zastanawiaj się nad mądrościami tej osoby. Tak? Niekoniecznie słuchaj jej rad nawet. Tylko to jest tak jakby, no trochę głupio powiedzieć, ale tak jakby ta osoba była takim szablonem, takim blueprintem po angielsku, czyli jakby to powiedzieć, to takim wzorcem do naśladowania. To zdaje się, że nawet jest tak tłumaczone na polski. Wzorzec do naśladowania. 6. I to, że taka osoba robi te warsztaty, no to jakby troszkę odbiega od tego bycia wzorcem. Bo tam w Human Design nie jest powiedziane, no jak już jesteś wzorcem do naśladowania, no to możesz pomagać ludziom i żeby naśladowali ciebie, to rób te warsztaty i oni po prostu będą lepiej żyć. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Taka osoba ma żyć sobie, tak? I jakby ma świecić przykładem. Tak się ma żyć. No, można by powiedzieć, że coś w tym jest, bo rzeczywiście ta osoba, o której mówię, no fajnie sobie żyje i jej świadomość jest właśnie taka życiowa, taka
dobrze ustawiona, tak bym powiedział. I trzecia osoba to jest osoba, która też na swój sposób jeszcze bardziej duchowa od tamtych, jeszcze bardziej duchowo podchodzi do świata i nawet książki pisze. Nawet pisze książki. Tyle, że jakby to powiedzieć, no nie jest aż tak bardzo zadowolona z wydania tych książek, jakby chciała. Chciała kiedyś, że tak powiem, chyba zaprezentować siebie i chyba ta szóstka, ten role model, ten wzorzec do naśladowania gdzieś tam w odczuciach był dobrze pojmowany, bo duża część osób dobrze pojmuje swoje wibracje. Tyle, że tak jak tutaj w naszym świecie, w naszej cywilizacji jest powiedziane, że no jak ty tak umiesz żyć, no to masz i innych nauczać. No niekoniecznie. Niekoniecznie właśnie te osoby, które mają dobrą postawę życiową, mają innych nauczać. Owszem, no fajnie jest, że tam ta osoba radzi sobie z życiem przez ileś lat, nie ma jakiegoś po prostu kryzysu wielkiego, ma samochód, jeździ samochodem, ma znajomych, no tak jak mówiłem, pisze książki, wydaje, no to przecież jest ktoś. To taka osoba nie może być takim, że tak powiem, kimś, kto jest, nie wiem, z marginesu albo kimś zagubionym w życiu. Nie. Chodzi o jej energię, że ta osoba i jej energie są do naśladowania. O. I jakby to powiedzieć, reszta, te właśnie próby uczenia innych, jak to się ma robić, że ma się tak robić, czy śmak, czy dawanie rad, czy coś. No to właśnie tutaj jest ten haczyk, myślę, w Human Design, że Human Design mówi, ale my nie mówiliśmy o tym, że ta osoba ma nauczać. Ona jest wzorcem, owszem, ale to nie tak, że ma nauczać, tak? To tak samo jak, dajmy na to, wzorowy uczeń w szkole, tak? No, pani na lekcji mówi, zobaczcie, Jasiu same piątki w tym semestrze ma. Same piątki, tak? Zobaczcie, macie się wzorować. Jasiu, powiedz, jak ty się uczysz. No i teraz pytanie, czy to ma być tak, że inne dzieci mają się wzorować na uczeniu się Jasia, jak się Jasia uczy i mają powtarzać takie same sekwencje działań jak Jasio, żeby dostać te same piątki? No chyba tak niekoniecznie. Chodzi chyba bardziej o to, jak ten uczeń, jakie ma energie, na jakich energiach żyje. Jeżeli jest szóstką, jeżeli jest role model, to chodzi o jakby dostrojenie się, wewnętrzne dostrojenie się do tych wibracji, do tej postawy takiej życiowej, tak? Niekoniecznie musimy to jakby przekładać na sposób myślenia. O wiesz, bo ja tutaj muszę tak myśleć jak on, to wtedy będzie tak. Albo niekoniecznie musimy to brać jako równoznaczne z tym, że sposoby życia i decyzje, jakie podjął ten człowiek, no to są właśnie wzorcowe, tak? Jak ja będę podejmować takie decyzje w tych momentach podejmę takie same decyzje, to będę też w takim samym punkcie. Nie. To chyba właśnie nie.
chyba nie chodzi o te przemyślenia, bo każdy może mieć trochę inne. Nie chodzi może o te podejmowane decyzje, tylko właśnie o jakby końcowy wynik, końcową postawę taką wewnętrzną. Jaką ta osoba życiowo ma postawę. Zresztą Human Design 6 jest uważana za taką koronę jakby rozwoju, że osoby ponad właśnie 5. linią, 6. linia to jest taka osoba, która już siedzi, jak to jest taka metafora na dachu, że jest pierwsza linia to są piwnice, druga parter, trzecia schody, 4. piętro, 5. poddasze i 6. już na dachu siedzi i tylko się rozgląda się po otoczeniu. Jak to tam w ogóle jest, tak? Z takiego końcowego punktu, można powiedzieć. I ta osoba właśnie ma te cechy jakby doskonałej postawy. Ale tak jak mówię, no niekoniecznie musi się przekładać na to, że może pomagać komuś, że może dawać dobre rady, poprawne rady, że może umieć rozmawiać w sposób terapeutyczny, że może czy umie prowadzić jakieś zajęcia. Niekoniecznie. Być może, że tak. I teraz jakby odwrócić tą logikę, to rozumowanie odwrócić, zobaczcie sobie na różnych właśnie takich nauczycieli duchowych, czy nauczycieli rozwoju osobistego, czy guru różnych, to znacie pewnie wielu. I domyślam się, że iluś z nich ma tą 6 w swoim profilu, natomiast może wam nie pasować jego nauczanie. Może wam pasować jego osoba, a nauczanie już nie bardzo. I może być to właśnie ten przypadek, kiedy 6 jako role model, wzorzec do naśladowania właśnie jest wzorcem, że i tak ma się żyć, na takich wibracjach, w takich postawie ma się żyć. Ale już sposoby mówienia, jakieś wnioskowanie nie musi być prawidłowe nawet. Nie musi być prawidłowe. Ten człowiek nie musi być jakimś mędrcem. To można by powiedzieć o guru hinduskich właśnie w ten sposób, że guru w moim odczuciu jest to osoba z duchem i właśnie przebudzonym duchem. Także ma świadomą jaźń, ale no właśnie niekoniecznie musi tutaj nauczać. Znam pewnych guru, którzy jakby to powiedzieć, no nie bardzo nauczali, tak? Kripaluji Maharaj na przykład, albo ta mama przytulająca, nie pamiętam już imienia, tak? No jak najbardziej są, to Kripaluji już nie żyje, ale Amma chyba żyje, chyba tak. I te osoby były postrzegane zawsze jako właśnie guru, czyli miały ducha, acz ich takie intelektualne przekazy no właśnie nie były jakby za ciekawe nawet. Tyle, że te osoby jakby też się nie starały się nauczać, wiecie, bo ja wam powiem, jak to teraz dojść do oświecenia. No niekoniecznie. Ama po prostu brała i przytulała ludzi na potęgę i mówi, to jest moja ścieżka, to ja przytulam tych ludzi, okej. Tak? I to jest właśnie role model, właśnie tak jest. Kochać, o zobaczcie, ja kocham, no to
to jest moje, to zobaczcie, ja jestem właśnie takim wzorcem. Tak się ma żyć, tak się ma żyć, nie? Także mam nadzieję, że dzisiejsze wskazania coś Wam pokazały, że 6 role model to jest wzorzec, jak się ma żyć i niekoniecznie musi ten ktoś nauczać. Nie musi. Można się za innymi nauczycielami rozglądać, którzy właśnie, co ciekawe, sami z siebie nie do końca tak umieją, ale się tam, dajmy na to, wygrzebują z kłopotów i mówią, w jaki sposób się wygrzebywują z kłopotów i że ktoś może też podobnie, tak? Dobra, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam, na razie.